We are outside. We are together. Oh my! We are healthy. We are inclusive. Smile. Smile. You are playing Take this golf. PDGA Europe. Smile. Oglądaj Disc Golf Media Polska. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jest toster, jesteście i wy, a ze mną dzisiaj jest TD Mistrzostw Polski 2025, Paweł Słotwiński. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj będziemy pokazywać, że disc golf to sport, w którym są emocje. I nie tylko, gdy trzeba trafić pata na 10 metrów na bugeja. No, to jest bardzo tutaj ważne zadanie nam narysowałeś, bardzo się cieszę. Przed nami wielka przyjemność, bowiem będziemy mogli skomentować dla Was drugą rundę lead cardu Mistrzostw Polski 2025 na terenie Gołuchowa i pola, które udało Wam się stworzyć. Pole wyglądało od samego początku naprawdę imponująco. Jak oceniasz z perspektywy TD to, co udało się stworzyć? Toster, lejesz miód na moje serce. Powiem tak, ja to pole widziałem, jak było niewykoszone i widziałem, jak było wykoszone i to było totalnie inne pole. Zresztą będziemy to widzieć na nagraniach z tego drona, który tutaj mamy, gdzie jeszcze tam widać pokrzywy, a już potem te fairwaye wyglądają naprawdę zacnie. Więc moim nieskromnym zdaniem przepięknie to wygląda. Blizny po pokrzywach są nieodłącznym elementem kariery disc golfowej. Widzimy teraz rozgrzewających się zawodników, którzy przygotowują się do startu w tej rundzie. Mamy bardzo ciekawą sytuację na prowadzeniu. Każdy też widać ma swoją rutynę do tego, żeby się przygotować do startu. Możliwość rozgrzewania się na siatce, możliwość rozgrzewania patów, czy też w przypadku niektórych po prostu słuchanie ulubionej muzyki. Dołek numer 1 przed nami. Wspólna zapowiedź par 4, 208 metrów, mocny skręt do lewej. No tak naprawdę w tym dołku plan jest prosty. Najpierw rzucamy jak najdalej, potem approachujemy, a potem patujemy i birdie powinno wejść. Moi drodzy, czas na lead card w kategorii MPO w Mistrzostwach Polski w 2025 roku. Można powiedzieć, że to będzie iście mistrzowski flight. Jako pierwszy na tee z wynikiem -7 po pierwszej rundzie. Człowiek instytucja, można powiedzieć, reprezentant teamu Racket Disc oraz Disc Golf Warszawa. Paweł Kowalczyk! Paweł Kowalczyk też oczywiście wieloletni działacz Disc Golf Warszawa. Pierwszy na tee, -7 po pierwszej rundzie prowadzi. Paweł znany jest z tego, że potrafi lewą ręką ustawić idealny kąt wyrzutu dysku. Przy patach też będziemy mogli to obejrzeć. I ten rzut praktycznie na sweet spot. No troszkę, kilku metrów zabrakło, żeby być w takim naprawdę idealnym miejscu, ale z tego też zacny widok -6 po pierwszej rundzie. na approach jest. Aktualny mistrz Polski w kategorii MPO w disc golfie. Reprezentant Wejherowa oraz teamu Fairway. Oskar Żuchliński! O, tutaj widać, że Oskar, myślę, zdaje sobie sprawę, że zasada numer 1 w disc golfie to najpierw bezpieczeństwo, a potem birdie. Widać przechodzących spektatorów. Tak, to myślę, że dobry moment, żeby przypomnieć, nigdy nie rzucamy wtedy, gdy nie jesteśmy pewni, że nie zrobimy krzywdy. Jeśli nie jesteśmy pewni, że fairway jest gotowy na nasz rzut,
Zwłaszcza, że sami czasami nie jesteśmy pewni, gdzie ten rzut skończy swoją przygodę. Oskar, niższa linia, bardziej agresywnie tutaj próbuje zdobyć więcej dystansu od Pawła, troszeczkę dalej od tego pięknie wyciętego fairwaya, ale też to będzie dobre miejsce. Z roku 2020 i z roku 2023 z wynikiem -4 po pierwszej rundzie. Reprezentant Silesian Boars Disc Golf Club Miłosz Boruszewski. No a teraz Miłosz, tutaj już -4, 3 rzuty do Pawła i 2 do Oskara. Tutaj tak samo możemy się spodziewać precyzyjnego ataku, szeroka, bezpieczna linia. Ja bym powiedział delikatny atak na kamerzystę, ciut szersza linia, ale tak, bardzo podobne miejsce. Z wynikiem -3 po pierwszej rundzie. Aktualnie koordynator PDGA w Polsce, mistrz Polski z roku 2018. Także śląski dzik, Filip Tomeczek. Kręcenie dyskiem. Nie widzimy tego dobrze, bo zasłania swoimi plecami, ale myślę, że jeszcze nie raz będziemy mieć okazję, żeby zobaczyć niczym Simon Lizotte tutaj trickshoty w wykonaniu Filipa. Gra od wielu, wielu lat. No myślę, że można podkreślić, że w tym leadcardzie aż 3 mistrzów Polski To jest mamy. nie przypadek. Historycznie na turnieju zebrała się naprawdę śmietanka mistrzostw Polski. Jest i Szymon Wącior, i Wojtek Starzewski. Im mniej powiesz, tym lepiej. Taka jest generalnie zasada też. Jest i uśmiech Pawła. Idziemy dalej. Ten pierwszy dołek jest taki, że raczej z Afro planując ten layout, wymyślając tą jedynkę, myśleliśmy o tym, żeby on był takim trochę no-brain shotem, żeby można było rzeczywiście trochę stresu przy tym pierwszym rzucie upuścić sobie. No właśnie, bo czasami jedynki na polach to takie dołki, gdzie jest już OB z lewej, z prawej strony, gdzie wydaje się wszystko łatwo i prosto, natomiast wtedy, gdy pojawia się jakaś możliwa kara za nieprecyzyjny rzut, to nerwy potrafią zaczarować. Paweł tutaj ponownie perfekcyjny kąt. Wcześniej widzieliśmy bardzo dobry approach. Tutaj prawie że atak. To wszystko ląduje w C1. Tak, za tym koszem należy wspomnieć, też jest OB, ale ono jest na tyle daleko, że tych graczy praktycznie nie dotyczy. Tutaj widać Oskar również, precyzyjna linia. Och, też lekki atak na kosz, ale również w C1. No i najbliżej kosza po pierwszym rzucie był Filip. Bardzo podobne rzuty. Te odległości po skipie praktycznie identyczne. W podobnych miejscach panowie po tych approachach. Nie pozostaje nic innego jak założyć plecak na plecy lub ciągnąć wózek z plecakiem i skończyć ten dołek. Każdy tutaj z parasolem. Jak oceniasz pogodę? Tymczasem Oskar -7, birdie, czekając na odpowiedź na twoje pytanie. Na moje pytanie, ale twoją odpowiedź. Przed turniejem naprawdę te prognozy były takie, że baliśmy się, szczerze powiem, i te dni treningowe też nie były przychylne, jeśli chodzi o pogodę. Och, tutaj Pawła niestety celował za wysoko. Nie będzie Starframe'u, natomiast na samym turnieju chyba pogoda dopisała. Dopisała, szokująco dopisała, bo były zapowiedzi burzy, ja aż sprawdzałem w przepisach, co się robi w takich przypadkach, żeby być pewnym. Natomiast no, udało się bez burzy, jakieś tam delikatne opady deszczu, ale poza tym naprawdę ta pogoda nam dopisała. No bardzo, bardzo się cieszę. Mamy 3 birdie na tym dołku. Pawłowi niestety nie udało się, zbyt wysoki atak. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, żeby TD wiedział, co robić w czasie burzy. Mamy w tym roku przypadki takich turniejów, na przykład teraz w Skandynawii, gdzie udało się zatrzymać turniej, zanim piorun uderzył w fairway i byliby na nim zawodnicy. Dołek numer 2, również par 4, również skręt do lewej. Można powiedzieć bardzo podobny, natomiast to jest dołek, na którym było już Mando, które należy minąć z prawej strony.
To mando jest, że tak powiem, mando po to, żeby było. Głównie dlatego, że tam po lewej stronie jest ścieżka, więc to mando odcina możliwość pójścia sobie dyskiem przez tą ścieżkę. Czyli takie Więc- mando dla cwaniaka, po to, żeby móc skierować flight na właściwy kierunek grania tego dołka. Bardzo słusznie i też mamy tam fragment wyciętego OB z lewej strony. Tak, tam to OB, które jest po lewej stronie, to są niesamowicie gęste krzaki. Nikomu nie życzę, żeby tam lądował. Mam nadzieję, że mało osób tam było. Oskar, jak widać, ominął krzaczki. Przepiękny landing spot. To są krzaki pożerające dyski po prostu. Tak, no tutaj ten dołek tak naprawdę pierwszy rzut widać Heiser i jeden i drugi naprawdę celnie. O, też już bliżej trochę krzaków, ale się udało. Trzeci Steve. Filip. O, to wygląda bardzo dobrze. No i ostatni na tipadzie zamelduje się Paweł Kowalczyk. Jak zwykle spokój, opanowanie, precyzja. Chyba najwyższa linia z tych wszystkich, które oglądaliśmy. Środek fairwaya. Tak, wszystkie rzuty wyglądają tak, że można śmiało atakować na ten kosz. Ten kosz o tyle ciekawie usytuowany, że no w C1 już można patując z góry wpaść sobie na wodę. Tutaj widzimy spotera, zielono. Tak jest. Zielona flaga dla wszystkich nowych zawodników, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z disc golfem. Róbcie to. Zielona flaga oznacza, żebyście wystartowali jak najszybciej, a dla grających oznacza, że ich dysk ląduje w bezpiecznym miejscu. Nie spotkają kary. Dysk Oskara wylądował nie tylko w bezpiecznym miejscu, ale też pod koszem, bardzo blisko kosza. Myślę, że jest z tego rzutu bardzo zadowolony. Zobaczmy, jak w przypadku Filipa. Chyba ten liczył na dalszy skip. Ta nieco dłuższa trawa zatrzymała ten dysk, ale to na pewno będzie w jego zasięgu, jeśli chodzi o pad. Paweł nieco wyższa linia, nieco bardziej w lewą stronę, ale też w okolicy kosza. Zobaczmy, jak zagra Miłosz. To może być najszersze zagranie. Miłosz miał nieco trudniejszą pozycję, żeby zaatakować na kosz, ale jak widać też będzie pacik. Tutaj co i róż na fairwayach banery licznych sponsorów, których udało wam się zebrać na ten turniej. No Tak. i pierwszy Filip. To była, myślę, że niemała sztuka zebrać takie grono sponsorów, jeżeli chodzi o turniej mistrzowski. Ten tytuł, piękny pacik. Ten tytuł Mistrzostw Polski pomaga temu, żeby tacy sponsorzy się znaleźli. No w tym roku, tak jak widzieliśmy tą flagę Intermarché, oni zwłaszcza się przyczynili, jeśli chodzi o player paki. Tutaj dobra próba Miłosza, ale niestety się nie udało. Zobaczmy, jak ze swoim patem poradzi sobie Paweł. Jest po pierwszym niecelnym pacie na dołku numer 1. Czy wykona korektę? I to doskonałe. Bardzo ładny środek. Sam środek kosza. Paweł ma też bardzo specyficzny styl patowania. Ten dysk atakuje z góry na dół, więc czasami ten miss od góry na czapkę się może przydarzyć. Oskar natomiast agresywnie na Heiserze atakuje koszyk, bardziej w stylu chyba Rickiego Wysockiego, można powiedzieć, gdzieś tam mieszanka tych styli, bo jednak wyrzuca ten dysk z wyższego poziomu niż Ricky pod samego dołu. Natomiast widać wyraźnie, że między tutaj Oskarem, Pawłem, Filipem a Miłoszem są te niuanse w technice, zarówno w rzutach, jak i na patach. Disc golf jest taką dyscypliną sportu, która nie ma jednego prawidłowego wzorca ruchowego dla wszystkich rzutów. Jest tutaj pewna przestrzeń do tego, żeby zaadoptować swój styl do jak najlepszego wyniku, jeżeli chodzi o nasze rzucanie. Dołek numer 3. Znowu par 4. Intensywny start, jeżeli chodzi o par 4. Nikt tutaj na dystans na tym polu nie może narzekać od samego początku.
tym razem 168 metrów do pokonania. No i w końcu zmiana kierunku ataku koszyka, bo możemy tutaj myśleć o ataku w prawą stronę. Tak, to wyjście, które widzieliśmy na dronie, ono już teraz będziemy obserwować na nagraniu. Tam zawaliło nam się drzewo, ale całe szczęście udało je się uprzątnąć. Czy to I było w Oskar. wyniku twojego drive'u, czy w wyniku sił natury? Siły natury nieubłagane przełamały nam burzą drzewo na nasz fairway. Myślałem, że może jakiś griplock destroyerem, który udowodnił, dlaczego się tak nazywa. Ale rozumiem. No teraz tutaj złapał odrobinę liści Filip. Myślę, że nie będzie super zadowolony z tego rzutu. Paweł próbuje wykonać korektę. Mocne backhandowe drive'y. O, to wygląda obiecująco. Tak, tutaj bardzo, bardzo dobra pozycja na atak. Może nie widać tego na nagraniu, ale ten uphill przy tym pierwszym rzucie jest naprawdę mocny. Tam jest blisko 7 metrów przewyższenia na tym dołku, więc no, albo dysk trzeba odpowiedni dobrać i z tego co słyszałem od graczy, no to głównie niestabilne dyski pomagają w tym, żeby pod taką górkę podlecieć, no albo naprawdę mocno wypiąć. Tak, pod tym kątem ten dołek jest bardzo ciekawy, dlatego że też nie możemy przesadzić z niestabilnością tego dysku, żeby z kolei nie znaleźć się za bardzo z prawej strony. Zdecydowanie jest to taki tester tego, co posiadamy w naszej kolekcji i czy jesteśmy w stanie odpowiednio zapracować kątem takiego rzutu i wysokością po to, żeby przebić się pod tę górę. Ależ teraz spokojny, precyzyjny rzut Oskara. Zobaczymy w końcu jakiś forehand. I to całkiem nie najgorszy forehand, prosto pod kosz. Tak jest, jest tutaj już uśmiech na twarzy Szymona. Przepraszam, Miłosza oczywiście. Paweł również hajzerem forehandowym. Nieco dalej. Blisko kosza, tak. Tutaj Natomiast za koszem mieliśmy OB, które przecinało dołek drugi i trzeci, wspólne OB dla obu dołków, natomiast widzę, że panowie bardzo zachowawczo, bezpiecznie. A co tu kropi? Co to za deszczyk? Mały deszczyk, nie zaliczyłbym tego jako deszcz. Tak jak mówiłem, pogoda dopisała. No w takim razie nie zaliczamy. To ziarno na klatce filmu. Paweł, niestety tutaj mamy czapkę. 2 bliskie paty Pawła na początku tej rundy. Kłopoty. Nigdy nikt z zawodników disc golfa nie chce patować 3 razy na jakimś dołku. Na pewno Tutaj nie chce tego robić na Mistrzostwach Polski. Tutaj ten ostatni pad też taki chybiący się, ale udało się. Taniec z parasolką. Natomiast Paweł zachował spokój i opanowanie do samego końca. To myślę, że jest coś, z czego warto brać przykład. Bardzo łatwo jest dać się w wir tych negatywnych emocji wtedy, kiedy popełniamy jakiś błąd, kiedy jesteśmy rozczarowani wynikiem chociażby naszego pata. Jest całkiem spora liczba graczy, która częściej przeżywa rozczarowanie z pada aniżeli radość. Pozdrawiam ich wszystkich serdecznie, natomiast zawsze walczcie do końca. No tu należy No i- podkreślić, Oskar 3 birdie po 3 dołkach. Bardzo ładny start. Tak, i teraz ten +1 na tym dołku troszeczkę tutaj namiesza. Paweł niestety będzie miał większą stratę. Zobaczymy, czy poradzi sobie z tym i czy odrobi na dołku numer 4. W końcu mamy par trójkę, w końcu mamy kruciaka, chociaż z tym kruciakiem to też tak na spokojnie, bo to 82 metry. Natomiast z tego, co widzimy, mamy tutaj taki klasyczny, leśny straight shot i jeszcze z kamienistymi tutaj obrońcami C1. Tak, ta C1 potrafiła płatać figle przez tą górkę, dyski naprawdę rolowały. Ciekawe też jest to na tym dołku, po lewej stronie mieliśmy casual relief ze względu na borsuki.
Mamy tam na tym dołku akurat podczas objazdu dostaliśmy informację od Ośrodka Kultury Leśnej, że mieszkają tam borsuki. Stwierdziliśmy wspólnie z Maciejem, że no, należy to miejsce pooznaczać, żeby gracze nie wstąpili tam z niezapowiedzianą wizytą do naszych leśnych stworzeń. Cudowna sprawa. Myślę, że takiego dołka jeszcze na Mistrzostwach Polski nie było. Bardzo dobry rzut teraz Filipa. Paweł też agresywny atak. Mocny skip. Natomiast kosze, które są nieco wyżej, myślę, że pasują do stylu patowania Pawła. Możemy zobaczyć tutaj na pewno atak na kosz w jego wykonaniu. Pierwszy będzie rzucał Miłosz. Świetnie, nie dostał żadnej niemiłej rolki w dół. Drugi Filip. Przepraszam, to był Oskar. Tak. Oskar już odważniej i no, ten pacik będzie wyzwaniem pod górę. Tak, ale chciał tutaj kontynuować swoją serię. Natomiast zobacz, z jakim spokojem. Przepiękne. Na koszu też widzimy naklejkę. Z tego co widzę, Disc Golf Kłodzko, bo kosze, cała Polska zrzuciła się na kosze na tych mistrzostwach Polski i od różnych klubów pożyczaliśmy kosze, aby móc zorganizować to święto Disc Golfa. No i właśnie tak powinno być. Serdecznie pozdrawiam wszystkie polskie kluby, które dołożyły do tego swoją cegiełkę. Mistrzostwa Polski są świętem nas wszystkich, a tak jak wspomniałem, Paweł atakował. Niestety nie udało się i niestety nie udało się też Filipowi, jeżeli chodzi o pierwszego pata na tym dołku. Natomiast jest już ta korekta, jest par. Szkoda, bo tutaj blisko birdie. Ale to są te detale. Oskar Żuchliński -9, Paweł Kowalczyk -7, Miłosz Boruszewski -6. Tak wygląda pierwsza trójka, jeżeli chodzi o nasz flight po tych kilku dołkach. No i Nordic Walking w tle. Podobno sport, w którym wykorzystujemy 98% mięśni naszego ciała, więc to nie przelewki, moi drodzy. Dołek numer 5, par 3, 105 metrów. Jakie zwierzę jest na tym dołku? To nadal borsuki, bo jesteśmy po drugiej stronie tej górki. Ten rzut, nie ukrywam, Afro wszedł na tee-pad i powiedział pushing hyzer musi istnieć na tym polu i oto ten pushing hyzer 105 metrów czystego hyzera. To brzmi jak dobra reklama jakiegoś dysku, 105 metrów czystego hyzera. Zobaczmy jak wideo do tej reklamy w wykonaniu naszego leadcardu. Na razie bardzo dobre rzuty z tee. Zobaczymy, czy one na odległość są odpowiednio pushing, czy są pushing enough. Za nami już Oskar i Miłosz. Filip, to może być zbyt szeroko. I mamy pierwsze OB w tym flajcie. No i spokój i precyzja Pawła. Pewnie będzie... No, myślałem, że zdecyduje się na wyższą linię, a tutaj... Tutaj proszę, ktoś będzie widział koszyk po tym pierwszym rzucie z tee i znowu będzie atakował na birdie. Wygląda na to, że psychika Pawła ze stali. Te 3 paty na 2 dołki wcześniej nie wpłynęły na jego pewność siebie. Bardzo dobrze. W końcu do Mistrzostwa Polski. No i teraz to, co trzeba zrobić wtedy, kiedy mamy kłopoty. Podjechać pod kosz. Podjechać pod kosz, zatamować krwawienie, jak to czasami mówimy, jeżeli chodzi o czerwony kolor na scorecardzie disc golfowym. Oskar znowu agresywnie, no i był troszeczkę long. Szuka Paweł tej formy dalszych patów. No i będziemy mieć tutaj pary oraz bugeja w wykonaniu Filipa.
Należy też wspomnieć, że na tym dołku, z tego co pamiętam, mieliśmy CTP dla kategorii MPO. To dobry dołek na CTP. Pamiętasz, kto wygrał? Wydaje mi się, że Bobby. Bobby. Bobiemu wręczałem dysk za to CTP. Bobby, serdeczne pozdrowienia. Ty chyba jesteś ostatnio w gazie. Jeżeli nie jesteście tego pewni, to sprawdźcie wyniki z ostatniej rundy turnieju w Ostoi Dworskiej. A teraz zachęcam Was serdecznie, żebyście sprawdzili, co się wydarzyło na dołku numer 6. Par 4, 197 metrów, istny leśny zygzak z Mando, otoczony OB wokół kosza. Zgadza się. Nasza ankieta nie pozostawiła złudzeń, ponieważ po mistrzostwach wysłaliśmy ankietę z prośbą o feedback, jeśli chodzi o layout, wszystkie atrakcje, które mieliśmy. No ten dołek nie został oceniony zbyt przychylnie. Nie wiem, czy to ze względu na tą rzeczkę, czy ze względu na ten t-shirt, który był naprawdę wąski, ale no tutaj ten dołek ludzie nie podobał im się i również wyniki to pokazują, że naprawdę były od sasa do lasa. Można było zrobić bardzo wysoki wynik na tym dołku. O, tu widzimy chyba jeszcze przed Mando Miłosz. Tak, zaraz zobaczymy te pierwsze rzuty. Faktycznie ich wyniki są dosyć różne. Widzimy tutaj forehandy z tee. Widzimy też rollera z tee. Natomiast dobrze, że jako organizatorzy wyszliście z pytaniem o tę informację zwrotną. Jest to zawsze najcenniejsza baza wiedzy. Zapytać się po prostu graczy, co oni myślą, co im się podobało, co się nie podobało. Dzięki temu jesteśmy w stanie wszyscy organizować po prostu lepsze turnieje. Miłosz chyba nie jest fanem tego dołka. No, Miłosz przyjechał ze swoim wózkiem, a tutaj dużo wybojów. Myślę, że to mógł być też, to mogło dołożyć małą cegiełkę do opinii o tym dołku. Teraz mamy tutaj bardzo ciekawą pozycję Filipa do rzutu. Ależ moc, standstill z dużego rozkroku. Gdzieś tam przesuwamy się w stronę kosza. Tak, choć no, to miejsce, w którym Filip jest po drugim rzucie, nie jest zbyt przyjemne niestety. Bo tutaj tak naprawdę musimy przebić się na prawą stronę za tą górkę. To jest miejsce, w którym chcemy być po drugim rzucie. Jeżeli jesteśmy jeszcze przed, to nie jest to zbyt szczęśliwe niestety. O, panie Filipie, proszę uważać na błoczko. Mam nadzieję, że wracając po tym rzucie but nie zostanie w ziemi i Filip nie zostanie w samej skarpecie. Przydarzyło mi się to w Zieleńcu. Nie jest to nic przyjemnego. Patrząc na ten dołek, przypominają mi się niektóre najwspanialsze dołki na Jaśkowej. Serdecznie pozdrawiam tutaj graczy z Trójmiasta. Tam też zdarzają się bardzo ciekawe linie, które można zagrać na tym polu. Paweł tymczasem wygląda na to, że nie wie, o co chodzi w tych narzekaniach na ten dołek. Przesuwamy się coraz bliżej kosza. Już nawet go widzimy. Widzi go też Miłosz przez swój rangefinder. Znamy już odległość do kosza. Możemy dobrać najlepszy dysk. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak trafić dyskiem do kosza. Proste? Bliziutko. Teraz to, co możemy zaobserwować, to próbę jump putta w formie approacha na koszyk. Jest to umiejętność, którą często widzimy wśród najlepszych graczy. Tak, z tego co obserwowałem Oskara, to jego jump pad ma zasięg, no powiedziałbym śmiało około 40 metrów, gdzie ja przy 20 kilku zastanawiam się, oj, tu niestety liznęliśmy tylko łańcuchy. Minimalnie, bo pad wyglądał naprawdę dobrze, naprawdę obiecująco. Filip kończy ten dołek z podwójnym bogejem. Spadnie z -4 na -2. Miłosz broni para. Zostaje na -6. Oskar również parobroniony. Był bardzo blisko po tym pacie.
pacie, który był approachem. No i Paweł, właściwie tap-in par. Idziemy dalej. 7, ależ tutaj pocztóweczka. Piękny widok z tee. Par 4, Mando left. Szansa na utopienie dysku? Szansa na utopienie dysku. Tutaj te krzaki, które widzimy po lewej stronie, bardzo gęste, to było nasze OB. No tutaj tak naprawdę przymusowy forehand, powiedziałbym, z tee należy rzucić. No i tutaj co ciekawe, z tego złotego landing spota, który mamy tuż za Mando, do tego kosza wydaje się bliżej niż jest, bo kilkukrotnie rozmawiałem z graczami, że wyciągali tam patery czy jakiegoś zona i te 60 metrów wydawało się mogą pokonać, a okazuje się, że tam jakieś zakrzywienie czasoprzestrzeni i około 80 metrów jest z tego miejsca dokładnie, gdzie Oskar ląduje. Tak, to może płatać figle, zwłaszcza, że ten koszyk jest lekko do góry i to też może wpłynąć na ocenę tego dystansu. Nie przejmujcie się utopionymi dyskami. W tym momencie na turniejach w Polsce możecie liczyć na naprawdę bogatą ofertę polskich sklepów disc golfowych. To jest, możecie być bezpieczni, jeżeli jakiś dysk zdecyduje się na kontynuowanie swojej kariery w wodzie. Pierwszy rzut dosyć wymaga precyzji, odpowiedniego zarządzania siłą. Tutaj widzimy też różne rodzaje dysków, które wybrali zawodnicy. Od wolniejszych przez szybsze. Zobaczymy, jak wyjdą approache na ten koszyk i czy to, co powiedziałeś o tej sile, którą trzeba włożyć, zostanie zauważone przez nasz lead card. Tutaj już na pewno szybszy dysk u Pawła. Pięknie. Brawo. Tak, bardzo ładny approach. Zobacz, mamy tutaj fairway, drivery, więc myślę, że panowie już wiedzą, że nie jest to dołek na patera. Coś wolniejszego może mieć Filip, ale niestety łapie drzewo, które tutaj strzegło tej prawej strony fairwaya. No i Oskar tradycyjnie rzuca sianem na szczęście, przy okazji weryfikując kierunek wiatru. I to jest chyba jego luna, więc decyduje się na mocny, pewny rzut backhandem. Wolniejszym dyskiem. No tutaj tak naprawdę mieliśmy okazję zobaczyć forehand w wykonaniu Filipa Tomeczka, a to nie jest, z tego co wiem, częste zjawisko, więc tym O drugim rzutem... tak. Disc golf dla kibiców, Filip, let's go. Jest. Ale jak widać tutaj ten forehand już pod drzewkiem, co prawda, ale będzie pacik. Miłosz sprawdza, czy ma wszystkie dyski. Wszystko jest ok. Możemy zacząć patować. Miłosz, poprosimy prosto w łańcuchy. Co ty na to? Tak jest. Bardzo ci dziękuję, Miłosz, że dogadaliśmy się. W nagrodę powtórka. Piękny pad. Sam środek. Birdie. -7. No, tutaj można powiedzieć formalność, jeżeli chodzi o Oskara. -10. Filip pokłonił się nieco przed tym koszem, ale pomogło. Pomogło. Piękny pad. Piękny pad w wykonaniu Filipa z trudnej pozycji. Lubimy oglądać takie rzeczy. Kibice się cieszą. I mamy u Pawła również awans na -8. I przed nami dołek numer 8. Tutaj co prawda na T-signie jeszcze z tego co widzę 2 dropki, ale zredukowaliśmy do jednej dropki. Mando to tutaj ta przepiękna sosna. Należy oblecieć ten dołek tak jak nasz dron, a następnie udać się pod kosz, omijając te zwisające gałęzie. Dołek, z tego co słyszałem od graczy i widziałem zresztą po punktacji, nie należał do prostych, ponieważ ten pierwszy rzut znów pod górkę
i ta odległość też robiła swoje. Bardzo precyzyjnie trzeba wylądować za Mando i jak widać Oskar doskonale to rozumie i przepiękny drive. Tak, no tutaj wygląda na to, że pole faktycznie weryfikuje pewien zestaw takich niezbędnych umiejętności disc golfowych do gry na wyższym poziomie. Wymaga precyzji, wymaga dystansu, odpowiedniej oceny odległości, zwłaszcza grając pod górę, no i tego pozycjonowania miejsca, w którym chcemy wylądować, żeby móc dobrze omijać przeszkody, które są przed nami. Paweł. Potężnie, szeroko, chyba zbyt szeroko, bo nic nie wraca tutaj. Przed nasz obraz. Filip. Troszkę chyba... Czy to fliknął, czy zbyt dużo Anheisera? Nie do końca tak chciał rzucić, na pewno. Z tego miejsca par jest jeszcze do zrobienia. No tutaj ta dropka była umiejscowiona w takim miejscu, że naprawdę po nietrafieniu Mando nie dało się wręcz zrobić para, chyba że jakimś cudaśnym rollerem. Tutaj widać, Paweł, nieprosta pozycja, ale ustawił dysk i bardzo dobry rzut. tak jest. Udało się w ten naprawdę dobre miejsce mu wylądować. Rzucił nisko, mocno. W nic nie trafił. Filip też wrócił chyba tutaj na fairway. Tak, nie będzie już problemu z kolejnymi rzutami. No a przed Miłoszem ciekawa próba. Wow. To naprawdę przepiękna linia. Flex forehand, proszę Państwa. Fenomenalnie. A Oskar zbyt wąsko łapie niestety już chyba te ostatnie gałęzie, które były tam po drodze. W notatkach przy tym dołku miałem od Afro zapisane: gałęzie grają i jak widać miał rację. Te gałęzie tutaj już drugi rzut wyłapały. No wręcz wydaje mi się, że powinniśmy zapowiedzieć je w tym flajcie, biorąc pod uwagę to, jak aktywny udział biorą w wyniku na tym dołku. Ale wygląda na to, że już koniec. Ależ teraz odpowiednia rolka na koszyk. Paweł też już patuje. To samo będziemy oglądać u Oskara. Przez moment myślałem, że być może będziemy świadkami dalszego pata. Miłosz też chciał zrealizować tę zapowiedź, ale niestety się nie uda. Będą pierwsze plusy u Pawła. Spadnie na -7. Oskar bronił para. Filip również par -2 i Miłosz również gra na par -7. Miał szansę tutaj na tego dalszego pata. Niewiele brakowało, klatka. No cóż, my za chwilę będziemy na półmetku, bowiem przed nami dołek numer 9. Par 3, 92 metry, lekko do prawej, z lewej strony OB, możliwość utopienia dysku. Tam nie było wody, natomiast to jest takie starorzecze, które rzeczywiście kilka tych dysków mogło tam wpaść. No tutaj na nagraniu dronem z zaskoczenia Pięknie wykoszone, panowie. Nie zdecydowaliście się zostawić tak na turniej? Myśleliśmy o tym, ale no, część graczy mogłaby być niewidoczna w pokrzywach i ze względów bezpieczeństwa stwierdziliśmy, że jednak ten dołek również mulcherem zostanie wykoszony. Myślę, że to dobra decyzja, chociaż wygląd tego dołka z drona faktycznie doskonały, a teraz doskonale wygląda też ten forehand. Przynajmniej wyglądał do pewnego momentu, w którym to nie złapał liści, gałęzi i nie wylądował chyba na OB. Miłosz decyduje się na backhand.
natomiast łapie przeszkodę z drugiej strony fairwaya. Czy w takim razie Filip trafi idealnie w środek? Wygląda na to, że tak. Tak, Nie kilka będzie to metrów. Tak, jeszcze zostało kilkanaście metrów wręcz do kosza, ale już No jest właśnie. ten widok. Nie będzie to szansa na birdie. No, jak znam Pawła, to raczej spodziewam się forehandu. Raczej spodziewam się forehandu, który może wylądować pod koszem. Układamy precyzyjnie kąt wyrzutu. Wyobrażamy sobie, co chcemy osiągnąć. Spokój, opanowanie, precyzja. Paweł Kowalczyk. Właśnie na to liczę. Przepowiedziałeś też. przyszłość, bo rzeczywiście bardzo, bardzo ładny drive w wykonaniu Pawła. Też tutaj przybijam wirtualnego żółwia z tobą, Paweł. Nie widziałem tego wcześniej, więc cieszę się, że udało mi się zapowiedzieć, co tutaj się wydarzy. No a teraz zobaczmy, jak zmierzą się zawodnicy z tymi approachami po tych pierwszych złapanych gałęziach. Na początek Miłosz ma kawałek do kosza. Wysoko. I pięknie. Bullseye. Na pewno jest zadowolony. Myślę, że tym możemy odróżnić tych najlepszych zawodników, którzy jednak potrafią w tych approachach, w tych drugich rzutach, wtedy gdy jednak chcemy zakończyć dołek z parem, zagrać na tyle wysoko, na tyle bezpiecznie, na tyle precyzyjnie, tak jak teraz Oskar, żeby przypilnować, żeby te approache nie generowały nam plusów w scorecardzie, żeby nie mieć trudnych patów, żeby po prostu skończyć dołek na par i skupić się na następnym rzucie z tee. Dzięki temu te wyniki są zdecydowanie dużo, dużo lepsze. Jeżeli mamy w swoim arsenale dobry approach, tak jak wcześniej Miłosz czy Oskar. No a Paweł, piękne birdie, wraca na -8. Bardzo fajnie zaparkowany dołek. Przed Filipem taka, powiedziałbym, nieprzyjemna odległość. Natomiast no pytanie, czy myślisz, że to jest jakiś rodzaj jinksowania takiego wyniku, czy... Myślę, że to mógł być stres przed kamerą, choć znając Filipa, on przed takimi rzeczami się nie stresuje. W zeszłym roku, gdy grał Mistrzostwa Polski, byłem świadkiem, jak z Afro umówili się, że jak runda im nie pójdzie, to wymienią się całym bagiem i zrobią tak zwanego bug swapa i tak też uczynili, więc przez jedną rundę grali nie swoimi dyskami, tylko jeden swój dysk mieli po to, żeby rzucić nim przez wodę. No tutaj taki bug swap byłby trudny, bo tej wody było naprawdę dużo, więc było dużo szans, żeby ten dysk utopić. Tu widzimy graczy, którzy grają na wyspie. Mieliśmy takie przejście między front nine'em a back nine'em. Można było obserwować, jak gracze grają wyspę. Przed nami dołek numer 10, nasza pierwsza par piątka. I tutaj przyznam szczerze, pogoda też trochę popłatała nam w figle, bo tam było i sporo do koszenia, ale też sporo błota się pojawiło przez tą pogodę. 285 metrów do kosza. No, T-Sign wygląda jak USG jamy brzusznej. Bez wątpienia ten dołek jest co najmniej ciekawy. Wymaga na pewno precyzji, wymaga dystansu. Jestem ciekaw, jak poradzą sobie z nim nasi zawodnicy, jak poradzi sobie lead card. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy, którzy grali tegoroczny layout Mistrzostw Polski, będą mogli wyciągnąć jakieś wnioski też ze swojej gry i porównać to z tymi miejscami, w których oni lądowali po pierwszych rzutach. Wygląda to na rzut, który pozycjonuje Pawła do dalszej przygody. Tak, raczej konserwatywna linia, powiedziałbym, ponieważ widziałem na tym dołku bardzo agresywne linie Anheuserem, który jak najdalej lądował, a tutaj widzę raczej konserwatywne podejście, żeby być po drugiej stronie. U Miłosza podobnie.
No i zrobiło się ciekawie, bo Paweł Beldi na poprzednim dołku, więc teraz gra pewnie i bezpiecznie, stąd być może ta konserwatywna linia, o której wspomniałeś. Oskar natomiast złapał obi, więc jest na -9. Miłosz jest cały czas blisko, -7. Ależ to leci i leci. Kawał dystansu. Ale Filip też ma kawał dystansu, natomiast tutaj też chyba decyduje się na bezpieczniejsze zagranie. Heiser na fairway. Chociaż spadł w takim nieprzyjemnym miejscu. Tak, ten momentami nabieg niestety nie był zbyt przyjemny, ale jednak mimo wszystko bycie po tej drugiej stronie już pozwala przynajmniej poczuć się nieco bezpieczniej. Mam nadzieję, że dala to od tego nie wy musieliście postawić ten most własnoręcznie. Nie, most całe szczęście stał, natomiast jeden z mostów też przed turniejem drzewo nam się zawaliło i niestety musieliśmy zmienić nieco layout z tego względu. Mamy taką historię, poszukując idealnych miejsc na turniej, gdzie zbudowaliśmy most między dwoma fragmentami pól rolników. Natomiast finalnie turniej nie doszedł do skutku, ale panowie mają most i z niego korzystają. Czasami bywa i tak. Zobaczmy kolejne rzuty na dziesiąteczce. Paweł. I niestety z tego planu ataku na wynik Oskara będzie musiał chwilowo zrezygnować, bo łapie minimalne obi, zdaje się. Miłosz korekta po tym, co widział u Pawła. Oskar sprząta fairway. Tak, dużo zależy tutaj od tego miejsca wylądowania, czy było dosyć płasko, czy nie. Teraz odrobina breakdance'a, ale wynikającego właśnie z tego, że to podłoże nie było zbyt płaskie w przypadku miejsca, w którym wylądował Oskar. Miejmy nadzieję, że stawy skokowe są całe. Ależ teraz ciekawy, niski atak, dobrze to wygląda. Chciałoby się krzyknąć leć Adaś, tak jak kiedyś przed telewizorami w supermarketach, ale Adaś już nie doleciał dalej do kosza, jeśli Adasiem mielibyśmy nazwać dysk, którym rzucał Filip. Paweł zweryfikował odległość. Heiser jest już naszykowany. Bang. Ależ tam dużo mocy. No i to wygląda bardzo dobrze, mimo tego OB. Wow! To wygląda bardzo dobrze. Tak, naprawdę przepięknie się wyratował. No już przez chwilę myślałem, czy może Paweł tam na to OB nie wyleciał, żeby przymierzyć kalosze, które przygotowaliśmy dla osób, które wpadną do tej rzeczki, ale to OB było tam dosłownie minimalne. Ależ przygotowanie, gratulacje. Pięknie to brzmi, aż chciałoby się je założyć chociaż na chwilę. Miłosz teraz trochę long za koszem. Filip. Dobrze to wygląda, ale niestety zbyt szybko ten dysk zaczął fejdować. Oskar. To też wyglądało na całkiem bliską próbę. Tak, Oskar, znany ze swoich patów, nie boi się atakować dosłownie z każdej odległości. Ależ teraz prawa strona łańcuchów. Wydawać by się mogło, że wszystko tak jak chcemy, ale niestety czasami, gdy te dyski są zbyt nisko, zbyt blisko poziomu klatki, potrafią się wyślizgnąć z prawej strony. No i Paweł mimo tego OB ratuje par. -8. Oskar z bliskiej odległości niestety nie trafia. Mamy tutaj Mistrzostwa Polski, mamy stres, jest par. Pomyśli Pawła, można powiedzieć, jeśli chodzi o sytuację w tym leadcardzie. Filip też z parem, -1, no i Miłosz również par. Mamy -9, -8, -7, jeżeli chodzi o naszą trójkę.
Tak, no widać, że po tych 10 dołkach ta sytuacja w leadcardzie naprawdę jest gęsta, bym powiedział, bo na tym polu złapanie 2 punktów no wcale nie jest takie trudne. Dołek numer 11. Par 3, 108 metrów. Wąsko. Bardzo wąsko, natomiast green jest przepiękny i po rozmowie z Oskarem po pierwszej rundzie stwierdził, że bez 2 zdań to jest jego ulubiony dołek na tym polu. O tak, jakbyśmy wchodzili do jakiegoś tajemniczego ogrodu. Tak, naprawdę miejsce. techniczny dołek, przepiękne miejsce, no bo tutaj konkretną linię myślę, że trzeba trafić. Heiser flipa, który wyląduje prosto pod koszem. Zobaczymy, czy Pawłowi taka linia wyjdzie. Myślę, że ma zbyt stabilny dysk na Heiser flipa backhandem przygotowany. Tutaj troszeczkę za dużo sosu, jak można by powiedzieć. Za dużo mocy. Miłosz tutaj. U Miłosza Wydaje się, ten że- dysk już przepięknie flipnął i tu mamy C1. Och, naprawdę blisko kosza. Tak, tak, jest bardzo zadowolony. Jest uśmiech, Miłosz. Chcemy ten uśmiech. Gratulacje. Oskar. Oskar nieco wyższa linia, przez to ten dysk trochę bardziej sfejdował, ale też w okolicy C1. Tak, tak, tak. Myślę, że jest gdzieś na 7-8 metrze. Bardzo ładny dołek. Rozmyty kosz z żółtą czapką w tle. I gdzieś tam przebija się Filip. No te kiki od drzew, no z dwojga złego lepiej w tę stronę niż do środka lasu. To prawda. Powiem tak, to nie jest zbyt częsta sytuacja na tym dołku, żeby wszyscy gracze po pierwszym rzucie już byli tutaj na tej otwartej polanie, ale jak widać się udało. Approach w postaci dalekiego pata. I teraz Paweł, czy uda się? Wiesz. O, proszę. Zobacz. Czekaliśmy trochę na te wysokie paty, na kalibrację tych patów Pawła, a Paweł z dołka na dołek jest coraz bardziej agresywny. -9, piękny, daleki pat teraz. Przerzucił ten koszyk z tee, ale to nie problem, jak ma się takie paty. No i presja być może działa, być może udziela się Oskarowi, bo na kolejnym dołku nie trafia pierwszego pata. Filip z pewnym parem i Miłosz. No, myślę, że to już formalność, żeby odebrać birdie na tym dołku. Gratulacje. Tak, 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 -8. Paweł -9, Oskar również. Wygląda na to, że będzie -9, jeśli trafi tego pata. Tym razem już tutaj się nie myli. Sam środek jest gotowy, żeby pójść na kolejny dołek. No i pewnie powalczyć o birdie. Tam widziałem biało-czerwony tipat leśny. Rozumiem, że kwestia Narodowego Święta, czyli Mistrzostw Polski. Tak, oczywiście. Staraliśmy się konkretnie pod to święto kolorystykę dobrać. Tutaj widzimy dołek numer 12. Dołek, muszę przyznać, wymyślony przez naszego ulubieńca Ketchupa, który był operatorem drona na tym nagraniu. Znalazł ten green za tą kłodą. Forehand 89 metrów. Zobaczymy, czy tą intencję forehandową wszyscy gracze spełnią. Widzieliśmy Pawła, który udostępnił ostatni film Disc Golf Media Polska. Jeśli tego nie robiliście, to również weźcie swoje telefony i udostępnijcie to, co oglądacie. Pomoże to w rozwoju kanału. No a potem będziecie rzucali takie forehandy jak Paweł, więc cóż, chyba warto. Drugi na team Miłosz. Czy to nie jest zbyt nisko? Chyba nie. O, ten skip tu zdecydowanie pomógł. I no taka C2 myślę jest. Oskar nie dał się namówić na forehand tee.
Czas na Filipa. Filip również nie dał się przekonać, ale jest na drodze tutaj swoim Originem, też w C2. Dobrze broniony kosz. No to jest Zobaczymy. dysk, który zdecydowanie można polecić fanom Anheisera. Można powiedzieć, że ma atest doktora Anheisera. Zdecydowanie lubi takie linie backhand origin. Wysoka wrzutka od Oskara. Zakończy ten dołek w 3 rzutach. Filip widzi koszyk, atakuje. Nie tym razem. Miłosz również. Trudna pozycja. O, ależ niewiele zabrakło. Niewiele zabrakło. Linia była dobra. Trochę więcej mocy. Zobaczymy, co na to Paweł. Ja wciąż uważam, że te jego wysokie paty opadające w stronę łańcuchów to coś, co pomaga w tego typu sytuacjach. Ale jest tam kawałek do kosza. Widać było, że jest to jednak pewien dystans do pokonania. No i zakończymy tutaj w sytuacji, w której ten dołek raczej nie wpłynie na zmiany w scorecardzie. No jeszcze padł do trafienia przez Filipa, ale jak widać pewny par. Wierzyłem do końca, że będzie to dla niego formalność. No to co? Mamy po remisie -9, -9, -8, -1 i mamy dołek numer 13. 148 metrów i jest kolorowo na tym T-signie. Jest kolorowo, ponieważ OB po prawej i po lewej stronie. Po lewej stronie możemy utopić śmiało dysk, skorzystać z kaloszy. Natomiast no, dla graczy o dużym dystansie, powiedziałbym nawet iglowalny dołek, to 148 metrów, ten fairway pozwala na to, żeby podlecieć pod ten kosz, pod tym przepięknym dębem. Zdecydowanie tak, no i widzę, że dla tych, którzy lecą na igla i będą walczyć o maksymalny dystans, nawet jest ten toj w pobliżu, więc mogą odpowiednio się przygotować do tego potężnego rzutu. Jest kilka takich osób, które są w stanie na pewno powalczyć o tego igla. Tutaj Paweł wybrał nieco agresywniejszą linię, ale jak widać dysk wyfejdował na OB. No to chyba pewny rzut teraz Miłosza. No, ale czy do końca pewny? Czy to nie jest miejsce, w którym zaraz zobaczymy, pechowo ta linia OB skręca? Smart. A Oskar, zobacz, w ogóle nie decyduje się tutaj zaatakować pierwszym rzutem. Tak, Zagrał placement. bezpiecznie. Bardzo konserwatywnie. No, myślę, że po tym rzucie Pawła mógł wziąć to w kalkulację, ale widać jak Filip również zaatakował i niestety z prawej Filip strony. tutaj twardy disc golf dla kibiców. Ja też lubię takie agresywne granie. Czasami niestety trzeba przypłacić to OB w swoim scorecardzie, ale zagrał agresywnie daleko. Zobaczymy teraz, jak Paweł po tym pierwszym rzucie. Czy wystarczająco ten dysk wróci w stronę kosza? No, będzie z tego pacik, chociaż ta gałąź może tutaj nieco napsuć krwi. No i zobacz, po takim spokojnym placemencie to też Kolejny będzie bardzo... spokojny rzut. No, w wykonaniu Oskara ten dołek naprawdę staje się prosty, choć no, wcale tam nie jest tak szeroko, patrząc po tym, gdzie pozostali gracze lądowali. No ale to jest świetna lekcja disc golfa. Czasami trzeba grać bardziej w golfa niż próbować atakować na każdym dołku. I czasami takie granie też przynosi super efekt. Oczywiście
Można tak powiedzieć, że zagram 2 łatwe placementy i będę pod koszem, a potem wylądować na obi już w pierwszym rzucie, ale możemy wyciągnąć z tego na pewno taktyczne wnioski, patrząc na to, co się dzieje na tym dołku, gdzie kończyli poszczególni zawodnicy. No i teraz wymaga to umiejętności Jean-Claude Van Damme co najmniej, żeby znaleźć tutaj miejsce na tego pata. Filip, mam nadzieję, że wstaniesz samodzielnie z tej pozycji, ewentualnie tutaj Tomek Dudek odłoży kamerę i cię podniesie, ale przede wszystkim mam nadzieję, że trafisz tego pata. Ja myślę, że... Brawo! Dokładnie tak. Filip Tomeczek, a.k.a. Jean-Claude Van Damme. Co za piękny pad. No, jest to prawdziwa perełka. Prawdziwa perełka tej relacji. I jeszcze wstał samodzielnie. Zasłużony uśmiech, zasłużona radość. Serdeczne gratulacje. Czy Paweł w takiej pozycji ze swoim stylem patowania pod tą gałęzią? O, zabrakło dosłownie. Minimalnie być może właśnie tu ta gałąź wpłynęła teraz na zawirowania i te zawirowania na pacie też u Miłosza. Co powiesz na to, Birdie? No, wyglądało naprawdę na 2 banalne rzuty i rutynowy pad w wykonaniu Oskara. Chciałbym potrafić zagrać ten dołek. Tyle mogę powiedzieć. Myślę, że to dobra recenzja tego, co tutaj obejrzeliśmy. Cóż, no i mamy przetasowania, bo Oskar wskakuje na -10, a Miłosz z Pawłem -8. Dołek numer 14, par 3, 62 metry. Wyspa. Klasyczna polska wyspa. Tutaj z takim małym utrudnieniem, ponieważ przed tym koszem pozostały pozostałości z drzew, takie gałązki, które tam były. Wykorzystaliśmy je jako część fairwaya i one będą bronić ten kosz przed rzutami precyzyjnymi naszych graczy. No, jest ciekawie. Precyzyjna wrzutka Oskara. Czy ta wyspa jest mniejsza od C1? Ta wyspa jest w okolicy C1, natomiast z lewej strony jest takie 8-9 metrów. Z przodu mamy około 6, więc tak, ona będzie ciut mniejsza niż C1, ale... No to jest to dołek, który próbuje wyłonić króla precyzji, króla i królową, dlatego że Mistrzostwa Polski odbywają się w różnych kategoriach, także w kategoriach kobiecych. Tutaj jak widać Filip nieco nietypowe podejście, bardzo szeroki hyzer po prawej stronie. A u Pawła z kolei próba flexa. I niestety jako jedyny nie trafia wyspy. A parasolka nie wystarczy? Mamy tutaj wyspę zdrobzoną. Paweł już przygotowany do ataku. Zaparkowany, będzie musiał pogodzić się z tym bugejem, no a Filip będzie musiał pogodzić się z tym patem. Po fenomenalnym pacie na poprzednim dołku niestety nie zbiera tutaj birdie. Oskar i Miłosz, z tego co widziałem, w bardzo podobnej odległości wylądowali i stwierdzili, że synchronizacja jak w duecie tanecznym, tylko zamiast tańca mamy 2 birdie jednocześnie. Gratulacje panowie, ciekawy, ryzykowny pomysł, muszę przyznać, bo ten pad mógł wybić drugiego, ale udało się. For the show tutaj dla kibiców, dokładnie dla uatrakcyjnienia naszej relacji. Oglądajmy piękne rzeczy. Zbierasz kijki, z tego co widzę. To z tego co kojarzę Kuba Kaługa, który... To Kuba zbiera kijki. Kuba, daj nam znać w komentarzach, czy udało ci się zabrać najpiękniejszy kijek w drodze powrotnej do Gdańska. Być może zobaczymy go na Gdańsk Open w tym roku. Daj znać. Dołek numer 15. Par 3, 85 metrów. Tak, Co ty powiesz mi o tym dołku? Leśny, powiedziałbym fiński styl dołka, środkiem drogi, kosz
po lewej stronie. Widzieliśmy tam też powalone drzewo, A, no tutaj mamy kosz w Piękny postaci, koszyk. Tak, łapie dyski niesamowicie. Z Ja prawej, myślę, z lewej. że jeśli chodzi o styl fiński, to dodałbym tu jeszcze z 50 metrów. Bo może się okazać, że prawdziwie fiński styl wymaga jeszcze tego potężnego dystansu, ale z tego co widzimy na razie na naszych realiach to 85 metrów to będzie świat i ludzie i ten dołek wystarczy do tego, żeby trochę namieszać w scorecardzie. Mamy najpierw Oskara, który poleciał za bardzo z prawej strony. Mamy Miłosza, który trafił dosyć stare drzewo, sądząc po średnicy. Zobaczymy, co zrobi Filip. Dobrze to wygląda. Czyżby Filip miał już dosyć nietrafionych patów na birdie, jak sądzisz? Wydaje mi się, że tak. No tutaj zostawił sobie dosłownie kilka metrów i wydawało mi się, że to było Mako. To ciekawy dobór dysku na tym. To możliwe. U Pawła też niestety lewa strona fairwaya. No i pozdrawiamy tutaj Mariusza, który ma kontakt z bazą. Dzięki temu jest w stanie przygotować nam ten materiał, który oglądamy na Disc Golf Media Polska. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować i polecić relacje swoim znajomym. Miłosz, co ty na to? Mamy forehand approach. Miłosz postanawia zaparkować tym approachem, skończyć ten dołek na par i myśleć już o tym, co dalej na 16, po to, żeby spróbować zbliżyć się tutaj do Oskara. 2 rzuty różnicy w tym momencie. Paweł 4 rzuty różnicy z Oskarem. Oskar w trudnej pozycji, to taka daleka C2 powiedziałbym. Ciekawe, czy klasycznym swoim stylem zaatakuje kosz z takiej odległości. Zaraz się przekonamy, bo to może być zarówno podrzutka, jak i atak, chociaż składa się do tego tak długo, że chyba szuka tutaj jakiegoś sposobu na wrzucenie tego dysku do kosza. Tak, to zdecydowanie był atak. To taki To są atak z Mistrzostwa comebackerem. Polski. Mistrzostwa Polski gramy dla kibiców i czasami ponosimy tego konsekwencje. Będzie 3 razy patował Oskar na tym dołku. Teraz Filip na tym birdie wsadził tyle mocy, że ten dysk prawie postanowił wrócić do jego plecaka. Na szczęście został w łańcuchach. Gratulacje Filip, świetny dołek w twoim wykonaniu. Miłosz kończy ten dołek z parem i już jest myślami na 16. Paweł spokojnie, precyzyjnie. Również koniec przygody na 15. Par. No i Oskar musi tutaj niestety zmienić wynik, który miał z minus 11, minus 10 po bugeju na tym dołku. Tymczasem mówiłeś wcześniej o pierwszej par piątce. Oznaczało to, że przed nami będzie też druga par piątka. No i nadchodzi właśnie teraz dołek numer 16. Tak, tam widać było nie lada wygibasy tym dronem, żeby wylecieć z gapu przez tą piękną kłodę. No, najdalszy dołek na tym polu 308 metrów w 5 rzutach do pokonania przez graczy. Okazało się, że ten dołek jest chyba najtrudniejszym na polu, z tego co pamiętam ze statystyk. W kategorii EMA3 było tutaj przez 3 dni, przepraszam, w kategorii EMA4 było 6 parów przez 3 dni. Pierwszy dzień 1 par, w drugi dzień drugi par i w trzeciego dnia 4 pary, 4 graczy z kategorii MA4 udało się zrobić, więc nie lada wyzwanie, aby na tym dołku osiągnąć dobry wynik. No teraz widać, że ten pierwszy rzut z tee jest wyzwaniem. Jest tutaj troszeczkę przeszkód przed zawodnikami i Miłosz, zarówno precyzja, jak i dystans. Bardzo dobrze to wyglądało. Paweł też jest już tutaj skupiony i niestety brutalne to drzewo, zwłaszcza, że mamy par piątkę, 300 metrów do pokonania, 310. Ten pierwszy rzut musi pokonać więcej dystansu, żebyśmy myśleli tutaj o dobrym wyniku.
No, można powiedzieć, że ta kłoda idealnie przyozdobiona w te dodatkowe przeszkody, w ten wystający fragment po gałęzi, który jest pewnie fragmentem, na który niejedna osoba miała w głowie wiersz po swoim pierwszym rzucie. Ale zobacz, stand still, trudna pozycja. A jednak drugą. Gdzie jest Paweł po tym rzucie? Na środku fairwaya. Tak, Wraca. niewzruszony emocjami. Oskar też tutaj pierwszym rzutem zahaczył gałęzie. Czy drugim uda mu się nadrobić trochę dystansu? No widać było, że szuka kontroli w momencie wyrzutu tego dysku. Za wszelką cenę nie chce być w złym miejscu po wylądowaniu. Paweł, wróciłeś na fairway. Czas na dystans. I bang! Ale czy nie jest tam za dużo tego Anheisera? Tutaj synchroniczne kłócanie w wykonaniu kibiców, tudzież innego flightu. Zawsze warto sprawdzić tężyznę fizyczną oglądających. Podobny rzut Filipa. Ten dysk już się wypłaszcza. W podobnym miejscu panowie wylądowali. Zobaczymy, jak Miłosz. Ależ to dobrze wygląda. Czy będzie... Tak. Świetny rzut Miłosza. Oskar, idziemy dalej. Przesuwamy się w stronę kosza. Wow. Naprawdę. Niesamowite. Wysoki Anheuser wrócił i no już widać, Oskar z tej odległości na pewno będzie atakował kosz. Tak, świetny rzut Oskara. Świetna kontrola, dobór dysku. Ten dysk nie zatrzymał się, nie cofał w pewnym momencie od kosza mimo swojej wysokości, tylko od początku do samego końca zdobywał coraz więcej metrów. Natchniony tutaj Filip. Niewiele brakowało, żeby kąt tego rollera był odpowiedni i zbliżał Filipa do kosza, ale niestety zabrakło i od tego kosza w pewnym momencie zaczął się oddalać zbyt szybko. No i teraz wygląda na to, że Miłosz potrafi approachować. Świetny dołek w jego wykonaniu. Mam nadzieję, że do końca wystarczy mu skupienia. No a Paweł teraz pokazuje, jak potężny ma dystans z forehandu. Nie potrzebuje do tego wcale nabiegu i jest w stanie rzucać mocno z miejsca. Oskar wylewa wodę z ucha. No i lecimy dalej. Tak jak mówiłeś, będzie atakował? Będzie atakował, jednak przygotował się odpowiednio. Śmiałem się, że wylewa wody z ucha, ale być może po prostu szukał idealnego balansu. Dysk nawet został, Penrose został w łańcuchach. No piękna sprawa, co tu dużo mówić. To jest solidne granie, to jest granie, które po 2 dniach na razie plasuje go na -11. To nie jest przypadek. Paweł Kowalczyk, natchniony patem Oskara. Zobacz, pomimo tak trudnej sytuacji, po pierwszym rzucie, Paweł broni par na tym dołku. Tak, Miłosz z kolei patuje na birdie i udaje się. I należy tutaj nadmienić, że jest to Oskara jedno, Miłosza drugie i tak naprawdę chyba jeszcze tylko jedno birdie w ten drugi dzień było Mariusza Kielczyka na tym dołku, więc tutaj lead card nie zawodzi. 2 z 3 birdie na tym dołku udało się. No jest to doborowe towarzystwo, które wymieniłeś. Panowie, którzy potrafią rzucać, rzucają już długo. Miłosz zagrał ten dołek, można powiedzieć po profesorsku. Świetne były te drive'y. Polecam cofnąć o te kilka sekund i zobaczyć jeszcze raz, jak rozegrał ten dołek. A dołek numer 17 przed nami, par 4, 180 metrów. Rzeczka? Wyspa. Taka lekko wyspa naturalna. W takim sensie, że i po lewej, i po prawej stronie, przed koszem i za koszem mamy trzciny, więc pierwszy drive jak najdalej, a potem, jeżeli ktoś chce ryzykować, atakujemy na kosz approachem, jeżeli nie podrzutka i próbujemy na bezpiecznie. Zobaczymy, jak tutaj nasi gracze sobie poradzą. No Oskar
przewaga już względem Pawła naprawdę się tutaj zwiększyła, natomiast Miłosz nie daje mu spokoju i minus 10. Tak, oglądamy teraz, był dzwoneczek od Disc Golf Media Polska, nowy film na kanale, dajemy lajki, a dopiero potem sprawdzamy wyniki tej rundy, żeby wiedzieć też jak zagrać. Na tym poziomie to jest już dosyć istotne. Mamy Oskara na minus 11, Miłosza na minus 10, Paweł minus 7. Dwa ostatnie dołki, dobrze zaplanować też ten aspekt ryzyka, o którym powiedziałeś, po to, żebyśmy byli w stanie mieć plan taktyczny na to, żeby dalej być w grze, żeby dalej bić się o tytuł mistrza Polski w Disc Golfie 2025. Tutaj dobry drive Oskara pod tą lewą stronę, żeby skrócić nieco dystans do kosza. Filip? Filipa widać, ta niestabilność dysku go ciągnie do przodu, a następnie fade też w okolice lewej strony pod kosz. O, to jest... To może lecieć bardzo daleko w wykonaniu Pawła. A co to tam w krzakach? A co to tam w trzcinach? Żółta czapka discatchera, proszę Państwa. Widok, który ucieszy każdego disc golfera. No i zobaczmy. Jest co oglądać. Tak, Paweł naprawdę. Kowalczyk postanowił zrobić birdie na 17. Nie wiem, czy odnotowałeś, ale wygląda na to, że jest już po temacie, jeśli chodzi o te decyzje. U Miłosza Niestety. niestety tak, zabrakło nieco precyzji przy tym rzucie. No Oskar, nie jest to łatwa sprawa. Tak, ta wyspa tutaj w wykonaniu Oskara i Pawła naprawdę wydaje się prosta, ale tam, tak jak widzieliśmy wcześniej na nagraniu, czapkę tego kosza widać tylko odrobinę. Nie jest to łatwa sprawa. Afro tutaj widzę, że próbuje dołączyć do drużyny cheerleaderek, a teraz już wiemy, dlaczego macha tymi flagami OB, ponieważ dysk najpierw prawie wpadł do kosza, a potem pechowo dla Filipa wyrolował się poza pole gry. Bardzo pechowa sytuacja. Czy da się znaleźć ten dysk? To jest, myślę, kluczowe pytanie na tym dołku. Natomiast Tak, nadal czekamy na firmę, która wymyśli, w jaki sposób odnajdywać dyski zgubione właśnie w takich trzcinach. to, co dobre na tym dołku, to to, że jakby mimo tego obi, to jednak te paty mają szansę być patami trafionymi, więc można jeszcze uratować ten wynik. Oskar minus 12, kolejny birdie, Paweł Kowalczyk minus 10. No i trzeba wbić tego szpikulca teraz w miejsce, w którym chcemy rozpocząć poszukiwania, albo zostawić sobie flagi Maćku na kolejny flight, po to, żebyś mógł tutaj wesprzeć poszukiwanie dysku. Całe szczęście to ostatni flight w dniu dzisiejszym, a przed nami ostatni dołek, 18, wyspa również 62 metry, podobnie jak ta poprzednia, natomiast no tutaj linia zupełnie inna, no i prawdziwa wyspa, bo przez wodę. Myślę, że to, co udało Wam się zrobić na tym dołku, to stworzyć taki dołek, który wydaje mi się był najczęściej dystrybuowanym, szerowanym, udostępnianym, nagrywanym dołkiem, który moglibyśmy oglądać w social mediach po tym turnieju. Widziałem naprawdę niezliczoną liczbę rzutów, zawodników, różnych prób, tych lepszych, tych gorszych, więc szapoba. Też myślę, że bardzo fajny koniec rundy. Może się wydarzyć wiele. Na pewno to, co musi się wydarzyć, to muszą być przybite piątki. Podziękowania za rundę, nieodłączny element disc golfa, uśmiechy, rozluźnienie, ale też nie do końca, bowiem jeszcze musimy dobrze rzucić. Najlepiej 2 razy, czasami 3, a czasami 4 lub 5. Zobaczmy, jak wykona dołek numer 18 nasz lead card. Cóż, Oskar, parking.
Paweł, spokój, opanowanie, precyzja. Tym razem tej precyzji zabrakło. Będzie tutaj OB. Zbyt short. Zbyt wysoko rzucił w stosunku do odległości, którą musiał pokonać Miłosz. Szeroki atak z prawej strony, ale bez problemu ląduje w bezpiecznym miejscu. Tu też w zależności od tego, czy rzucimy za blisko, czy za daleko, to mamy łatwiejszy i trudniejszy pad. Nie wiem jak ty, ale ja dosyć średnio czuję się z patowaniem, kiedy woda jest za koszem. Ta woda naprawdę siedzi w głowie i ta dropka, na której z tego co widzę Paweł wyląduje, no też ma pad taki ponad 10-metrowy na wodę, więc no nie lada wyzwanie, aby tym dyskiem trafić i go nie utopić przy okazji. No to fajne tą drobkę chłopaki wymyśliliście. Tutaj taki nerwosol można rozdawać zawodnikom, tak jak były kalosze na dołkach z wodą. Tutaj jakiś środek uspokajający również by się przydał. Filip był bardzo blisko tego, żeby dysk znowu mu się wyrolował na out. OB na szczęście to się nie wydarzyło i na szczęście kończy tę rundę pięknym akcentem, dobrym patem mimo wody po drugiej stronie. Jest birdie, -3 dla Filipa Tomeczka po 2 rundach tego turnieju mistrzowskiego. Popularny Boru, Miłosz Poruszewski, birdie na ostatnim dołku, -11 po 2 dniach zmagań. Tutaj galeria na tym dołku się zebrała, więc można było obserwować. Będziemy pewnie słyszeć brawa po trafionym, oczywiście pacie przez ostatni. -13 po 2 dniach to jest naprawdę solidny wynik, solidne granie. Paweł finalnie musi tutaj troszeczkę zmniejszyć swój wynik, -7. Nie udało się wrzucić tego dysku bezpiecznie na wyspę. No i cóż, kawał przygody, kawał pięknego pola. Mamy pewne przetasowania, bo bardzo dobrą rundę zagrał Patryk Kieś, bardzo dobrą rundę zagrał Marcel Słoma. W tym momencie pierwsza, właściwie szóstka naszych zawodników to Oskar i Miłosz na pierwszej i drugiej pozycji. To będzie piątka, bo Antek Zakroczymski ma -4. I następnie na remisie Paweł Kowalczyk, Marcel Słoma i Patryk Kieś. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich kibiców, pozdrawiamy ten flight. Paweł, to była wielka przyjemność. Bardzo ci dziękuję. Również dziękuję, niesamowita przyjemność i do zobaczenia na polu. Do zobaczenia na polu, a my widzimy się na trzeciej finałowej rundzie z Mistrzostw Polski 2025. Cześć.